Cześć, witam Cię ponownie na moim kanale Szydełkowe Wariactwa BK. Ja mam na imię Basia i dzisiaj przychodzę oto z taką propozycją bombki. Jak widzisz, składa się ona tylko z reliefów i słupków i oczek łańcuszka. Nie jest skomplikowana, bardzo polecam osobom początkującym, również spokojnie dadzą sobie radę. Jest tutaj tylko i wyłącznie sekwencja powtarzających się po prostu rzędów ze zmienną słupków. I tyle. Możecie sobie ją oczywiście regulować i według swoich potrzeb modyfikować na mniejsze rozmiary bądź większe. Więc dzisiaj przedstawiam Wam bombkę o rozmiarze 8 cm. Tak prezentuje się na takiej czerwonej bombce. Tutaj oczywiście standardowo, jak już zauważyliście w moich filmikach, ja używam tych kul i tu zazwyczaj dajemy 80 oczek łańcuszka. I to jest tylko jedyna różnica między oczywiście tą bombką, ponieważ tutaj nie musimy takiej dużej średnicy robić. Aczkolwiek nawet jeżeli zrobimy przy zdobieniu wstążką, fajnie nam to zakryje. Tak więc co będziemy potrzebować? Już Wam mówię. Standardowo oczywiście będziemy potrzebować szydełka 1,25 mm, nożyczek, kuli akrylowej bądź takiej właśnie w całości plastikowej o rozmiarze 8 cm, no i kordonek 4 nowosolski. Ja zazwyczaj używam tych kordonków, dlatego też już nie mówię, bo to widać, ale gdyby ktoś chciał, to ja używam 4. 4 bardzo fajnie się sprawdza właśnie przy użyciu szydełka 1,25 bądź 1,5 mm. Tak więc to będziemy potrzebować. No i co? I zaczynamy. Oczywiście zachęcam Was też do subskrypcji. Dzielcie się w komentarzach, co byście jeszcze chcieli zobaczyć na kanale. Będę na pewno odczytywać, odpisywać i starać się wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Będzie mi bardzo miło. Tak więc nie przedłużam dalej. Zaczynamy. Podmieniłam tło, żeby było lepiej widać oczywiście to, co robię kontrastowo. Zaczynamy oczywiście od czego? Od tej naszej pętelki. Zaciskamy ją sobie i robimy 8 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zamykamy oczkiem ścisłym. Tutaj łapiąc za te nasze ostatnie oczko w kółeczko. Na tym kółeczku teraz, które nam powstało, zrobimy 18 słupków. Czyli zaczniemy sobie od 2 oczek łańcuszka i tutaj już wrabiając oczywiście tą nitkę, komu jak pasuje oczywiście, to jest taka moja propozycja. Ja to robię tak, bardzo się to sprawdza i polecam. Robimy sobie słupek, czyli jak mamy zrobione tutaj 2 oczka łańcuszka, to będzie zastępowało pierwszy słupek, robimy drugi słupek i kolejno, aż osiągniemy 18 słupków i zamkniemy je oczkiem ścisłym. Spotkam się z Wami przy końcu tego okrążenia. Ja już tutaj skończyłam. Teraz tylko mi pozostaje zamknąć oczkiem ścisłym tutaj nasz pierwszy rząd i oczywiście odliczam sobie pierwsze, drugie oczko i zamykam oczkiem ścisłym. Wyciągam sobie troszkę pętelkę, ponieważ też bardzo fajnie jest tutaj sprawdzać sobie na bieżąco, czy mamy ok, wystarczającą ilość oczek, ale tutaj spokojnie jest ok. Tyle wystarczy. Sprawdzajcie sobie oczywiście też sami, bo czasami jest tak, że ręka każda przerabia inaczej. Jedna zrobi to ściślej, druga zrobi to luźniej. Tak więc w trakcie robienia robótki po prostu kontrolujcie, przymierzajcie do kuli, żeby też redukować właśnie tą tutaj średnicę naszą. Dobra, przechodzimy do następnego teraz rzędu. Teraz zrobimy słupki reliefowe, przednie, przedzielone oczkiem łańcuszka, czyli na każdym tutaj tym słupku będziemy robić słupek reliefowy i oczko łańcuszka. Ja zaczynam to w ten sposób, że robię sobie 2 oczka łańcuszka,
które będą tutaj jakby wytyczną zrobienia tego słupka reliefowego i łapię sobie tutaj, o, gdzie się wbiłam, w ten sposób i robię słupek reliefowy. Te oczka schowają nam się pod ten słupek i to tak ma być. Nie liczymy go jako słupek. To jest po prostu taki myk, żeby fajnie zakryć, ale też dać mu wysokość. I robimy teraz oczko łańcuszka. Teraz na kolejnym słupku znowu tutaj się wbijamy od tyłu, czyli robimy słupek reliefowy przedni w ten oto sposób. I znowu oczko łańcuszka i kolejny znowu robimy słupek reliefowy przedni. O tak. I znowu oczko łańcuszka, słupek reliefowy przedni. I będziemy mieli właśnie słupki reliefowe przednie, łapiąc tutaj, osadzając je na każdym słupku z poprzedniego rzędu, przedzielone jednym oczkiem łańcuszka. Tak przeróbcie do końca okrążenia. Ja Wam pokażę, jak zamknąć okrążenie. Jestem już przy końcu okrążenia, zostało mi tylko zrobić oczko łańcuszka. I teraz tutaj, jak widzicie, mamy te nasze pierwsze 2 oczka łańcuszka i relief. Ja bijam się pod spód i robię oczko ścisłe. Tak zamykam to okrążenie. W ten właśnie sposób. Kolejne okrążenie. Robimy teraz relief nad słupkiem reliefowym i jeden słupek. I teraz jak to będziemy robić? Tu, gdzie mamy nasze przerwy, tam będzie słupek, a tu, gdzie mamy relief, będzie relief i tak do końca okrążenia. Czyli znowu robię sobie 2 oczka łańcuszka, tą naszą właśnie tutaj wytyczną, że tak powiem. Też fajnie później właśnie to też pokazuje nam, gdzie jest nasz początek okrążenia. Czasami na ślimaka się idzie zagalopować, no ale to myślę, w takich robótkach tutaj nie za bardzo też idzie się pomylić. Ok, tak więc robimy sobie słupek nad słupkiem i tutaj, gdzie mamy naszą przerwę oczko łańcuszka, robimy słupek. W ten oto sposób. I znowu robimy słupek reliefowy nad słupkiem reliefowym i oczko słupek zwykły tu, gdzie mamy naszą poprzeczkę z oczka. I tak znowu słupek reliefowy nad słupkiem reliefowym i tu, gdzie było nasze oczko, robimy słupek. Czyli tu mamy na przepian słupek reliefowy nad słupkiem reliefowym i tu, gdzie przerwa, oczko, słupek. Dzisiaj coś mi płata figle ten mój język. Ok, i znowu słupek, tak więc wybaczcie. I znowu. I tak oto robimy sekwencję słupek nad słupkiem reliefowym, słupek zwykły. Tu, gdzie mamy tą naszą przerwę pomiędzy. W ten sposób przeróbcie całe to okrążenie i zamykamy oczywiście tak samo jak to poprzednie. Spotykam się z Wami za chwilę. Moje okrążenie jest już zakończone, jest już też zamknięte, tak więc przechodzimy do następnego okrążenia i teraz będziemy robić dokładnie, kochani, powiększanie, czyli tu, gdzie mieliśmy słupek, będziemy robić 2 słupki. Słupek reliefowy zostaje tą samą sekwencją nad słupkiem reliefowym, czyli teraz robimy tak. Znowu te nasze 2 oczka łańcuszka i słupek reliefowy nad słupkiem reliefowym, to zostaje bez zmian. Teraz tutaj, gdzie mamy nasz słupek, o ja przybliżę, tu gdzie mamy nasz słupek, będziemy wbijać się pomiędzy, czyli przed słupkiem reliefowym i to będzie przez całą już bombkę cały czas do momentu, kiedy będziemy ją już zamykać, ale to przy samym końcu. Teraz, jak mamy już nasz słupek reliefowy, to wbijamy się tutaj pomiędzy i tutaj robimy 2 słupki pomiędzy. O, w ten oto sposób tutaj pomiędzy. Łapiemy kolejno ten nasz słupek reliefowy. Spróbuję Wam to przybliżyć, żeby to było jak najbardziej widoczne. I teraz znowu, tu mamy słupek, czyli tu pomiędzy
robimy 2 słupki. Raz i drugi słupek. I znowu tu, gdzie słupek reliefowy, robimy słupek reliefowy. Ok. I teraz znowu omijamy ten nasz pierwszy słupek i wbijamy się tu pomiędzy i robimy 2 słupki. I znowu słupek reliefowy nad słupkiem reliefowym i omijamy ten słupek i tu pomiędzy robimy 2 słupki. Pokażę Wam jeszcze raz. Słupek reliefowy nad słupkiem reliefowym. Omijamy słupek i robimy 2 słupki. Już zwykłe, tak? I tak będziemy tutaj już robić do końca okrążenia. Zamykamy je tak jak poprzednie okrążenie. Spotykamy się przy kolejnym rzędzie. Moje okrążenie jest już zakończone i teraz zrobimy dokładnie to samo, tylko że zamiast 2 słupków będziemy robić 3 słupki. Będziemy robić to przez kolejne 5 rzędów. Tak więc pokażę Wam pierwszy rząd, a Wy skończcie ten pierwszy rząd i zróbcie jeszcze 4 dodatkowo, dokładnie takie same rzędy. Tak więc już Wam pokazuję. Jest metoda ta sama, tu już jest powtarzalność, tylko po prostu zmienia nam się ilość słupków. Czyli zaczynamy 2 oczka łańcuszka, słupek reliefowy nad słupkiem reliefowym i teraz omijamy raz, 2, tak? I wbijamy się tu pomiędzy przed słupkiem reliefowym i robimy 3 słupki. Raz, 2 i 3. W taki oto sposób łapiemy tutaj nasz słupek reliefowy i nad nim robimy słupek reliefowy, przedni. Omijamy znowu te 2 słupki i wbijamy się tu tu pomiędzy, w ten sposób i robimy nasze 3 słupki znowu. Raz, 2, 3 i znowu słupek reliefowy nad słupkiem reliefowym przednim i omijamy te 2 słupki, pomiędzy robimy 3 słupki. 2, 3. Znowu słupek reliefowy nad słupkiem reliefowym przednim i omijamy 2 słupki, pomiędzy wbijamy się i robimy 3 słupki. Raz, 2, 3. I znowu słupek reliefowy przedni. Robimy tutaj, omijamy te 2 słupki, bijamy się tu pomiędzy i robimy 3 słupki. Raz, 2, 3. I słupek reliefowy. I tak jak widzicie, już nam tutaj zaczyna się fajnie to układać. Tak jak w tej bombce. To się fajnie później nam ułoży w taką ala spiralkę. Widzicie? Ok. Tak więc teraz zróbcie to do końca okrążenia, czyli to będzie pierwsze z 3 słupkami i zróbcie jeszcze 4, żeby łącznie wyszło Wam 5 takich samych rzędów i spotkamy się za chwilę, jak skończycie właśnie te 5 rzędów. Ja już mam przerobione moje 5 rzędów. Teraz oczywiście przyłóżcie sobie tutaj i zmierzcie, gdzie jeszcze, na jakim etapie już jesteście. Widzicie? Ona już tutaj na tym etapie jest fajna.
i się już fajnie tutaj układa. Nie trzeba będzie jej naciągać, nic nie robić. Starałam się tak sobie tutaj, tak te sekwencje właśnie jakby poukładać, porozszerzać, żeby one właśnie tak idealnie pasowały. Teraz tutaj będziemy mieli ten najszerszy punkt, tak, naszej robótki, naszej kuli, przepraszam. Tak więc co robimy? Powiększamy, czyli dodajemy słupek. I ten jeden rząd będzie składał się z 4 słupków. O, momencik, bo kola mi tutaj ucieka. Ok. Ten jeden rząd, następny rząd będzie składał się z... Ok, tu mam zamknięte. Będzie składał się teraz nie z 3, a z 4 słupków, czyli powielamy to, co robiliśmy w poprzednich rzędach, tylko dajemy tu 4 słupki. Tak więc ja Wam oczywiście pokażę te 4 słupki właśnie. Zacznę z Wami, czyli robimy sobie znowu 2. Łapiemy relief przedni i robimy nad nim relief przedni. Omijamy te 3 i tutaj robimy 4 słupki. Raz, 2, 3, 4. I robimy sobie znowu relief nad reliefem. Omijamy 3 i tu pomiędzy robimy 4 słupki. Tak jak widzicie, ta bombka jest naprawdę bardzo intuicyjna, powtarzalne są te rzędy. Jedyne, co nam się zwiększa, to po prostu ilość tych tutaj słupków pomiędzy, dzięki czemu możemy właśnie tutaj ją rozszerzać na średnicę i przy modyfikacji na większe bombki też będzie jak najbardziej to tutaj się sprawdzało. No i oczywiście no tutaj te słupki, tak, na bombkę o średnicy 6 cm i na bombkę o średnicy 10 cm. Tak więc wróćmy do naszego rzędu. Robimy znowu słupek i omijamy 3, wbijamy się tu pomiędzy, robimy 1, 2, 3, 4 słupki i znowu słupek reliefowy przedni. Tak przeróbcie sobie to okrążenie do samego końca. Zamknęłam już moje okrążenie z tym właśnie rzędem, gdzie mamy 4 słupki i relief. Tak więc teraz będziemy zmniejszać, czyli jak tu mieliśmy 4, to teraz będziemy znowu wracać do tych rzędów, które tutaj były po 3, czyli musimy zrobić teraz tych rzędów 6. Tą samą metodą, czyli 2 oczka, tak, i nasz relief nad reliefem. Troszkę przybliżyłam sobie, tak więc chyba będzie to jeszcze lepiej widać. I tutaj omijamy teraz 4 słupki i bijamy się tu pomiędzy. Robiąc oczywiście teraz 3. 1, 2, 3 słupki. I teraz znowu relief nad reliefem i tutaj omijamy nasze 4 słupki, wbijamy się tutaj pomiędzy ten punkt pod naszą poprzeczką, pomiędzy słupkami i robimy 3. Teraz ta bombka troszeczkę będzie nam się zwężać, ale taki ma być cel, ponieważ tutaj już będziemy szli ku dołowi naszej kuli, gdzie jest po prostu ta średnica mniejsza. Tak więc jak zrobicie ten rząd, to zróbcie jeszcze 5 takich rzędów, żeby w sumie łączna ilość tych rzędów z 3 słupkami była 6. Jak będziecie mieli już pełne 6 takich rzędów, spotkamy się przed zamknięciem tego ostatniego 6 rzędu i powiem Wam i pokażę, co dalej. Mam już zrobione 6 rzędów, zamknięte tutaj oczkiem ścisłym. No i teraz pora na przymierzenie tutaj naszej
koszulki na bombkę. Jak zauważycie, jeszcze mamy troszeczkę do końca, ale fajnie się to już układa. Nie zostało nam już dużo rzędów, bo musimy jeszcze zrobić 2 rzędy ze słupkami, które będą w ilości 2 pomiędzy i relief. Będzie 3 takie rzędy, będziemy musieli zrobić. 4. rząd to będą słupek relief i ostatni rząd to będą same reliefy. Czyli mamy jeszcze w sumie 3, 4, 5 rzędów do zrobienia. Tak więc zaczynamy kolejny rząd, no i oczywiście tak jak żeśmy poprzednio tutaj zaczynali, czyli 1, 2, 3, było 4 i teraz zmniejszamy, mieliśmy 5 rzędów, dobrze mówię, 6 rzędów z 3, teraz robimy 3 rzędy z 2 słupkami. Zacznę z Wami. Możecie to już sobie dać na kuli i zrobić na kuli. Możecie część rzędu po prostu zrobić sobie w rękach i zobaczyć, przymierzyć i wtedy dać tą kulę i już na niej obrabiać tutaj tą robótkę, ponieważ tu już będzie nam się zwężało i nie będziemy mieli możliwości włożenia tej kuli, jak troszkę się zagalopujemy. Tak więc ja na razie sobie wyjmę jeszcze kulę i zrobię po prostu pół okrążenia bez, a następne pół zrobię z kulą. Standardowo 2 słupki, słupek reliefowy nad słupkiem reliefowym i omijamy nasze 3 słupki i robimy teraz tutaj pomiędzy 2. Czyli nadal zwężamy naszą robótkę. 2. Dobra. Teraz znowu relief nad reliefem. I omijamy nasze 3. Robimy 2 słupki. Możecie sobie przytrzymać, troszeczkę przybliżyć, żeby to się właśnie nie rozchodziło tak bardzo, bo tutaj już się to nam zwęża, tak więc trzeba to przybliżać też, żeby nie było takie rozlazłe. Ok. I znowu przybliżcie sobie najlepiej w ten sposób. Przytrzymajcie nawet tym palcem, wtedy to nam się nie rozejdzie. I robimy słupek, drugi słupek i relief. I w kolejnym omijamy znowu 3. Ja sobie przybliżam, żeby jak najmniej się właśnie rozeszło, a właśnie bardziej zwęziło nam. I relief nad reliefem. Przeróbcie sobie mniej więcej tak pół okrążenia, włóżcie kulę i zobaczcie, czy już możecie ją włożyć i dalej przeróbcie sobie na kuli. Ja przerobię sobie jeszcze kawałek tego okrążenia, włożę sobie kulę i pokażę Wam kawałek, jak to na kuli robić, do zamknięcia oczywiście rzędu. Teraz pokażę Wam właśnie, jak robię te kolejne półokrążenia, czyli do zamknięcia w zasadzie nawet więcej niż pół tutaj, bo mi tylko tutaj mam już do połączenia, jak na kuli robię. Tak więc no, jest tutaj troszeczkę zabawy, ponieważ trzeba... ucieka. Ponieważ trzeba tutaj leciutko przytrzymać sobie zawsze gdzieś tam palcem, albo operujcie kurą. Po prostu ustawiajcie sobie ją tak, żeby tutaj Wam ona po prostu nie uciekała. Teraz te rzędy troszeczkę będzie ciężej zamykać, w sensie takim, żeby one po prostu były ściślej, ponieważ no jest to na kuli, już tutaj sobie tak nie przybliżycie, ale tutaj już nie ma to znaczenia, bo to i tak nam się fajnie pozwęża. Tak więc do końca już tutaj omijamy. No, widzicie? Wystarczy po prostu obracać sobie tą kulę tak, jak już Wam wygodnie. Na dobrą sprawę podejrzewam, że jeszcze można by było chyba wyjąć sobie tą robótkę i po prostu
znaczy wyjąć sobie kulę i jeszcze zrobić sobie robótkę tak w rękach, ale w momencie, kiedy przerobimy i się okaże, że nie można, to będzie czekało na sprocie, tak więc lepiej sobie to zrobić już na. Ale to już kwestia dopasowania według Was, jak komu wygodnie. Więc ja sobie tutaj już do końca okrążenia zrobię po te 2 słupki z reliefem, nad reliefem, w ten oto sposób. Myślę, że to tutaj już bliżej się nie da pokazać. Ok, i jesteśmy tutaj jeszcze 3 słupki. Musimy zrobić 2, przepraszam. Łopek, raz, raz. Dwa. I łączymy oczkiem ścisłym. Tak więc musimy jeszcze zrobić 2 takie rzędy, bo to był pierwszy, to teraz robimy jeszcze 2 takie same rzędy, czyli robimy sobie 2 oczka i nasz relief i znowu tutaj pomiędzy 2 słupki, raz, 2. To już sobie róbcie na kuli, żebyście też mogli skontrolować, czy robicie to wystarczająco ścisło, czy nie za luźno. To już będziecie widzieli, jak Wam to przylega do tej kuli, jak to się układa. O, dobra. Tak więc przeróbcie sobie jeszcze 2 takie okrążenia, żeby w sumie łącznie mieć 3 okrążenia z tymi 2 słupkami i spotkamy się na końcu tego okrążenia. Zostaną nam jeszcze 2 okrążenia do zrobienia do końca. Ja już zrobiłam 3 rzędy z tymi 2 słupkami. Teraz będziemy robić tutaj znowu redukcję o 1 słupek, czyli będzie słupek i słupek reliefowy. Robimy 2 oczka łańcuszka, słupek reliefowy nad słupkiem reliefowym i przechodzimy znowu, omijamy tutaj, zrobimy znowu słupek i tu nam się znowu zwęzi, tak więc coraz bardziej się zamyka i jesteśmy już prawie przy końcu. I znowu omijamy 2 słupki, pomiędzy robimy słupek, słupek reliefowy i znowu omijamy 2 słupki, bijamy się pomiędzy tutaj słupek reliefowy, a za tymi 2 słupkami i robimy 1 słupek i słupek reliefowy nad słupkiem reliefowym. Przeróbcie tak do końca okrążenia i spotkamy się tutaj przy jego zamknięciu. Mamy już tutaj zamknięte okrążenie z 1 słupkiem i reliefem i teraz będziemy robić ostatnie okrążenie. Nie martwcie się, że tutaj jeszcze mamy duży obwód, ponieważ to zamknięcie, ponieważ my sobie je dociągniemy, ale to pokażę Wam później. Teraz oczywiście robimy sobie tylko 1 rząd i to będą tylko reliefy nad reliefami, czyli to nam się już tutaj znacznie zwęży i nie robimy już tutaj żadnych słupków, tylko przechodzimy bezpośrednio już tutaj na reliefy, czyli robimy relief za reliefem, czyli relief nad reliefem, nawet bym powiedziała. O, w ten oto sposób, tu w tych miejscach. Tylko łapiemy za przednie reliefy, robiąc nad nimi reliefy przednie. Przeróbcie sobie właśnie te okrążenie już do końca.
I na samym końcu zróbcie jedno oczko łańcuszka i odetnijcie nitkę. Zostawcie tej nitki sobie trochę też. Ja zresztą tutaj spotkam się przed zamknięciem tego okrążenia z Wami i pokażę Wam dokładnie. Przerobiłam już to okrążenie. Zobaczcie, widzicie, już tam się zmniejszył ten otwór końcowy. Tak więc robię sobie oczko łańcuszka, wyciągam sobie troszkę dłuższą tą nitkę, zostawiam, żeby ją później sobie wrobić, ale żeby też nie martwić się, że coś się spruje. I teraz, co zrobić, żeby to się nam tutaj zamknęło? Celowo ja nie zamykam tych okrążeń, tutaj tego okrążenia do góry, ponieważ chcę ściągnąć jeszcze sobie tutaj fajnie tą robótkę i żeby to było właśnie takie fajne, precyzyjne, ładne zamknięcie jak tutaj. Tak więc już w poprzednich moich tutorialach, niektórych, gdzie jest właśnie robótka robiona z jednej części, nie z dwóch, a z jednej, pokazywałam właśnie metodę wahadełka. Ok, czyli moja metoda wahadełka, ja sobie odmierzam, no tak troszkę tej nitki, wiadomo, ta dziurka, znaczy to tutaj nie jest takie duże, tak więc też nie potrzebuję, ale tak, no żeby mieć więcej, a nie mniej, żeby nie zabrakło, tak więc odetnijcie sobie nitki tyle, złóżcie ją na pół i teraz będziemy przeplatać tą nitkę, o widzicie, przez te tutaj dziurki. Będziemy przekładać, szydełko nam pomoże, oczywiście złożoną nitkę na pół, w ten oto sposób i przeplatamy ją tutaj tak oto, czyli pod tymi tutaj tak łukami, nazwijmy to, które nam tutaj powstały w tymi dziurkami. Lewa, prawa, lewa, prawa. W ten sposób. Przeciągnijcie sobie w ten sposób do tego punktu, no i zaraz Wam pokażę, co dalej. Przeciągnięte już mam tutaj przez wszystkie te właśnie nasze takie ala dziurki. Teraz, jak widzicie, zrobimy tak. Ta pętelka nam tu zostaje, te dwie nitki przeciągniemy przez pętelkę i na metodę wahadełka lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Samo to się nam zaciśnie w ten oto sposób. Jak to nam się zaciśnie, to sobie to zawiążcie. Wtedy jeszcze dociśniemy to bardziej. Tej dziurki praktycznie widzicie? Tego nie widać już. Zróbcie sobie supełek. No i wróbcie tą nitkę tak, żeby po prostu jej nie było widać. Odetnijcie nadmiar. Ja zaraz tutaj nawet schowam sobie też. To już nie będzie tej nitki widać, to tylko kwestia po prostu, żeby ją gdzieś tam schować, a nie uciąć za blisko. Dlatego zawsze lepiej sobie większą część tej nitki spróbować po prostu gdzieś tam poprzeciągać. Jest to trochę nieraz mozolne, ale za to nie będziemy się martwić, że nam ta nitka gdzieś tam się spruje, rozplącze. Jeszcze tutaj ja sobie przez środek to może przeciągnę w ten sposób i gotowe. Oczywiście tutaj zróbcie sobie zawieszkę. Ja tą zawieszkę robię z 50 oczek łańcuszka. I ona jest wtedy taka właśnie idealna, nie za długa, taka akurat. No i udekorujcie według swojego uznania. Ja akurat tutaj mam wstążki, które też robię sobie te kokardki. Tak się prezentuje gotowa bombka.
ten oto sposób. A tak na czerwonym. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że bombka się podoba. Niedługo dam Wam bombkę, ale troszkę inną, bo w takim oto kształcie, czyli ja to mówię jak taka trochę puderniczka, w takim kształcie. W przyszłym tygodniu tutaj będzie taka bombka. Troszkę płastsza. Dzięki za uwagę. No i miłego dziergania. Do zobaczenia.